Dzień dobry, piątek, 6:45, para z ust, przymrozki. Jedno z okien dachowych dzisiaj było u nas zamarznięte i MGW właśnie też mówiło o przymrozkach, więc pozornie ponuro zaczyna się dzień. Ale jak sobie przeczytałem newsa, że wczoraj w Hiszpanii było odnotowane 38 stopni Celsjusza, a oni są de facto w tym samym rytmie natury co my, czyli u nich jest wiosna w tej chwili i to też jest u nich ogromna anomalia, to ja już wolę chyba nasze przymrozki. I ja się cieszę tymi 10 stopniami już od dzisiaj, bo u nich jest w tej chwili wiosna i mają 38 stopni i to się może zdarzyć, że w lecie będą mieli jeszcze gorzej. No, w Tajlandii 45 stopni ponoć. To już są liczby, które zdecydowanie utrudniają życie. I niestety sytuacja tu nie jest symetryczna, nie jest tak samo w zimie zimno, jak w lecie gorąco. A tak kiedyś o tym mówiłem, może powtórzę to jeszcze kiedyś przy okazji upałów u nas. W każdym razie zapraszam w tym chłodnym, rześkim, zdrowym poranku. Będę dobrze jeszcze zrobić przebieżkę. Ale oprócz przebieżki chciałem wam powiedzieć o temacie, do którego wróciłem. Martwa elektronika na chodniku. Dobra, temat, do którego wróciłem dzisiaj, to Personal Knowledge Management, czyli zarządzanie wiedzą osobistą. Chodzi o to, że w ciągu dnia czytamy, słyszymy, widzimy różne informacje i nasz mózg je sobie przyswaja tak jak mu wygodnie. I to, co najważniejsze, to notuję sobie w bullet journalu, dzienniku, a ile jednak chciałbym mu coś więcej sobie zanotowywać. Choćby tematy związane z tworzeniem gier. No, tak dużo różnych wątków na temat tworzenia grafiki, muzyki, projektowaniu gameplayu, projektowaniu scenariusza, kodowaniu. Trafia na całą masę informacji i w dzienniku takim pisanym niewygodnie się zbiera, bo tam się fajnie zbiera własne myśli, fajnie się plany wpisuje, fajnie się pracuje z emocjami, fajnie się pracuje z wdzięcznością, takie rzeczy miękkie, ale twarde referencje, których może być dziesiątki albo i setki, no to w dzienniku takim pisanym się niewygodnie trzyma, bo trzeba to wszystko pisać, linkować. Na przykład zapisanie URL-a to już jest słaba sprawa, a co dopiero zapisanie nawet jeżeli go skrócimy, wrócimy do skracarki, to tak trzeba usiąść i przepisać starannie ileś tam liter, powiedzmy 6, 8, 10 liter. Jeżeli pomylimy się w oddzielnej literce albo wielkości litery, no to link nie będzie działał. Strasznie słaba sprawa, żeby to trzymać w zeszycie. No i dzisiaj właśnie grałem z kolegą na temat tych systemów. Pokazywałem mu org Roam, który jest prawdziwym kombajnem o praktycznie nieograniczonych możliwościach skryptowania, przez co nieograniczonych możliwościach używania. Tyle, że jest trudny do wejścia, bo oparty jest o Emaxa, o tryb org w Emaxie, więc ja tam próbowałem z tego korzystać i odpadłem. Ale pokazywałem mu też, że coś podobnego w Visual Studio Code, i to bazuje też na... Generalnie wszystkie te systemy opierają się mocno na systemie Roam, czyli takim wiki, takiej bazie danych, takim plikach Markdown. Trudno powiedzieć, co to jest do końca. Jakiś taki płatny system, gdzie tam się wrzuca wszystko i to się z sobą łączy. No i właśnie ludzie to portują do różnych ekosystemów, no i właśnie tamten był w Emaxie, ten wcześniejszy org Roam, a tutaj był Foam, czyli Roam Visual Studio Code. Trochę bez ładu i składu gadam, bo jestem w przebieżce, trochę zmęczony, trochę zamulony pracą jeszcze, więc powoli mi się myśli klarują, ale właśnie po to ten daily vlog jest, żeby wyklarować myśli. Więc wracając do głównego wątku, sprawdziłem dzisiaj tego Foam, czyli ten Personal Knowledge Management System do zarządzania osobistą wiedzą w Visual Studio Code i już to wygląda lepiej.
Projekt powstał chyba w 2000 roku. Jak go sprawdzałem rok temu, to wyglądał tak se. Teraz wygląda o wiele lepiej, więc teraz właśnie zastanawiam się, czy na dniach nie przysiąść do niego. Zbliża się długi weekend majowy. Czy nie przysiąść i nie wystartować sobie właśnie takiego osobistego wiki, osobistej bazy danych, wiedzy i tam nie gromadzić wszystkiego. I będzie to fajnie wspierało mój dziennik pisany. W dzienniku pisanym piszę właśnie fakty, emocje, pomysły, a tam będą twarde referencje. Dobra, ale miałem biegać, a tak się rozgadałem, że nie biegnę, więc znowu biegnę. Słucham ptaków, oglądam zieleń. Dzisiaj nie wiem, ile przebiegnę. Biegnę inną trasą, więc tu się może wydarzyć wszystko. Zrobiłem właśnie coś nietypowego, czyli w trakcie biegania, mniej więcej w połowie trasy, postanowiłem, że zrobię sobie sesję NSDR w tej budce. Budka tu jest w parku przy alejce i spogląda wprost na las. O, taki powiedzmy 300 metrów lasu, tam już widać prześwit z pola. No nietypowe, no bo generalnie w środku biegu się średnio zatrzymuje i później startuje. No i faktycznie pierwsze 10 minut było fajne. Nie miałem z tym problemu, ale ostatnie 4 minuty, ostatnie 3 minuty to już było trochę męczące. Ciało już zaczęło włączać mechanizm odpoczynku, zaczęło się wychładzać i już zrobiło się sennie. Zamulasto. No, natomiast dystans, który przebiegłem, jest dość krótki. W sumie nie wiem jaki, ale to mniejsza o to. Jestem w połowie, więc teraz jeszcze powrót podobnego dystansu mnie czeka. NSDR się zadziało, nabrałem trochę energii mentalnej, a przede wszystkim popatrzyłem trochę właśnie przed siebie tutaj w ten las. Także udało mi się gdzieś tutaj wcisnąć w ciągu tego zabieganego dnia medytację w parku, w zieleni. Dobra, to teraz przebieżka do domu. Dobra, dzisiaj wyszło 4 km i 30 metrów, czyli złota czwórka. 37 minut, 7,8 tempo. Czyli lepiej niż w środę, gorzej niż w poniedziałek. Spoko, dzisiaj taki był plan, żeby się przebiec po prostu. Coś. Ostatnie 500 metrów w ogóle biegłem z paczkomatu. Także żeby było spoko. I tak ją trzymałem z przodu w 2 rękach, między rękami, i tak sobie wymyśliłem, że jak się potknę, to polecę na paczkę i ją zmiażdżę. Nie wiem, co jest w paczce, ale piszę ostrożnie nie rzucać. Więc ja bym się na niej położył i bym ją rzucił na ziemię i zmiażdżył. Ale na szczęście to nie nastąpiło. Udało mi się utrzymać równowagę. Tak gdzieś mignęło mi w podcastach Attili, czy tam w książce Outlife, że jeżeli ogarniemy właśnie serce, układ nerwowy, cukrzycę, nowotwory, no to co nam następne wchodzi w temacie nagłej śmiertelności, to upadki, wypadki, przewrotki i takie różne rzeczy. I to faktycznie tak trochę jest, że jak biegnę, no to jest wszystko spoko, fajnie, ale jak na przykład chcę wskoczyć na krawężnik i wskoczę o milimetr za słabo, jedna noga jest już na chodniku, druga gdzieś zostaje z tyłu, to jest taki strzał adrenaliny. Wow! Teraz się przewrócisz, połamiesz się, rozwalisz na kawałki. Oczywiście moje ciało reaguje prawidłowo i tam jakoś się dostosowuje, noga do góry, tam ciało do przodu, ręce już się szykują do amortyzacji, ostatecznie nic się nie dzieje, jest spoko. Ale to działa właśnie w moim wieku, przy 40, a jak przy okolicach 80 to już nie będzie takie sprawne. No, więc trzeba się zadbać o sprawność już teraz trzeba pilnować sprawności na 80. Dobra, na dzisiaj nic już więcej nie mam. Tak jak wspominałem, spróbuję sprawdzić FOAM do Visual Studio Code, czyli system do zarządzania wiedzą. Zobaczę, czy tam się uda jakoś fajnie tworzyć te wpisy z danymi, te referencje. I dalej będę grzebał w tym, co mnie interesuje, w uczeniu maszynowym, w grach. Ale to już poza nagraniem. Także dzięki za obejrzenie dzisiejszego materiału i zapraszam Cię na następny już jutro. Hej! No i teraz jest
piątek, więc zaczął się już długi weekend. Jeżeli masz długi weekend albo masz chociaż troszkę dłuższy weekend, to życzę Ci udanego długiego weekendu, dłuższego weekendu, udanej celebracji Święta Niepodległości, Święta Pracy i Święta Flagi. Hej. Nie, to nie jest Święto Niepodległości, to jest Święto Konstytucji. Niby podobnie, ale jednak nie, czyli Konstytucji 3 maja, a 1 maja Święto Pracy, 2 maja Święto Flagi. W paczce z którą biegłem okazuje się, że były arbuzy, sadzonki arbuzów i sadzonka pomidora. Obstawiałem jakieś szkło albo elektronikę, a roślin też się nie spodziewałem. Dobrze, że się na niej przewróciłem.